Często dostaję prośby o zrobienie treści, filmów, nawet nie jednego, ale filmów, o tym, jak sobie radzić w relacjach, które są trudne, które są bardzo wymagające, ale jednocześnie jest to niemożliwe, żeby po prostu się od nich odciąć. Jednocześnie jest to bardzo trudne, żeby się oddalić albo żeby zakończyć taką relację. No i dzisiejszy film jest między innymi, bo jest już kilka filmów na ten temat na tym kanale, ale jest także powrotem do tego pytania i próbą odpowiedzi kolejnych podpowiedzi, zaserwowania ci kilku podpowiedzi, co wtedy zrobić. No więc to nie jest tak, że jesteś bezsilna lub bezsilny. To nie jest tak, że nie ma w ogóle ruchu na żaden manewr. Są rzeczy do zrobienia i na nich się dzisiaj skupimy. I pierwszą, absolutnie kluczową podstawą będzie to, że drugiej osoby nie zmienisz, ale możesz zmienić sposób swojej reakcji na tą osobę, co wpłynie potem na to, jak ty się będziesz czuć, co się będzie z tobą działo i w jaki sposób w ogóle będziesz się odnajdywać w tej relacji. I to już wystarczy, żeby faktycznie wyjść z bezsilności, z bierności, pasywności, a zadbać o siebie i dać sobie więcej spokoju. Także dzisiejsze punkty będą się opierać właśnie na tej myśli i za chwilę do nich przejdziemy, tylko na wstępie chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierają mnie poprzez różne platformy. Wielkie, wielkie dzięki. Widzę was, doceniam i jest mi bardzo miło dostawać to wsparcie. Jeżeli ten film lub każdy inny na tym kanale gdzieś tobie się przydaje i masz ochotę dołączyć się do tego wsparcia, są sposoby, żeby to zrobić. Zostawię je w opisie tego odcinka. A my przechodzimy do naszej listy. Jak sobie radzić w relacjach, których nie da się zakończyć, nie da się w jakiś sposób zmienić. Komunikowanie granic, nawet jeśli to trudne. Tak, musimy zacząć sobie od tego, że nie możesz milczeć. Jeżeli chodzi o poruszanie się, życie w relacji, które jest trudne, uciążliwe, a jednocześnie nie widzisz opcji takiej, żeby się od niej oddalić, no to musi powstać jakaś granica, czyli muszą być pewne zasady, które są według twoich standardów akceptowalne lub nie. I na temat tego, jak wprowadzać granice, jak to robić, kiedy to robisz po raz pierwszy, w jaki sposób mówić nie, co wziąć pod uwagę, jak sobie dodać odwagi do tego, to były inne filmy, więc do ciebie do nich odsyłam, ale tutaj chcę nadmienić dwie bardzo ważne rzeczy. Dwie sprawy, które na pewno pojawią się, kiedy będziesz stawiać granice i one muszą się pojawić, bo to oznacza, że je stawiasz i jednocześnie to będzie dla ciebie taki znak, że okej, idę w dobrym kierunku. Pierwsza z nich, dosyć trudna do zaakceptowania z myślą, idę w dobrym kierunku i w ogóle trudna do zniesienia i jednocześnie bardzo, bardzo konieczna, to jest dyskomfort. Musimy się od razu przegryźć z tym, że to nie będzie piknik. To nie będzie wycieczka na plażę, to będzie wysiłek. Wysiłek emocjonalny. Jeżeli się z tym nie godzisz, jeżeli twoim priorytetem jest uniknąć wysiłku emocjonalnego, no to nie postawimy granicy. Natomiast jeżeli jesteś w stanie, to znaczy jesteś zdeterminowana lub zdeterminowany do tego, że te granice muszą powstać, bo ty już nie dasz rady funkcjonować w taki sposób, na tych torach jeździć w tej relacji, na których teraz jeździcie, to musi się pojawić granica, a jeżeli tak, to ceną za to, podatkiem do zapłacenia będzie dyskomfort. Ten dyskomfort może wyglądać różnie. To może być od zwyczajnego zdenerwowania, poddenerwowania, czyli zwyczajnego stresu, napięcia, że to nie jest takie bezwysiłkowe, tylko właśnie to jest wysiłkowe. To jest trochę tak, jakbyś poszła na siłownię i oczekiwała, że absolutnie ci tętno nie wzrośnie. No więc stawianie granic potraktuj tak samo. Właśnie wchodzisz na siłownię. Masz prawo, twoje serce ma prawo zabić mocniej i szybciej. Masz prawo się spocić, zmachać i przyjść do domu zmęczona. Ale pamiętaj, że to jest wysiłek, który rokuje. To jest dosłownie tak jak z mięśniem. Tak samo mięśniem jest stawianie granic i asertywność. W dłuższej perspektywie będzie dużo korzyści,
dużo zdrowia, mimo że w krótszej zapłaci się tym potem i tym wysiłkiem. I to jest okej. To jest jedna z kluczowych, składowych asertywności i stawiania granic, a nie powód, żeby się wycofać, czyli na zasadzie, ale to jest dla mnie trudne, więc co, więc rezygnuję z siebie? Nie. To jest dla mnie trudne i jednocześnie widzę w tym sens. Czyli ten trud to jest coś, z czym się od razu jakby godzimy, przyzwyczajamy się do tego, podobnie jak zakwasy, kiedy ćwiczysz. I to jest jedna składowa stawiania granic, druga składowa to jest konsekwencja. Nie ma granic bez konsekwencji, czyli stawianie granic to nie jest jednorazowa robota. To nie jest tyk, zrobione, postawione, granice super stoją. Wyobraź sobie, że granice to jest jakiś płotek i żeby go postawić, to się nie stawia go w 1 sekundę, tylko sztacheta obok sztachety, gwóźdź obok gwoździa. To się buduje, to pewien czas zajmuje. Trzeba to wszystko wymierzyć, trzeba się przy tym wszystkim właśnie też znowuż napocić. I takimi oddzielnymi sztachetami w stawianiu granic są powtórki. Jest to, że wracasz do tego samego komunikatu. Czyli jeżeli na przykład ktoś na ciebie krzyczy, wtedy kiedy, nie wiem, cokolwiek zrobisz nie tak, jak ta osoba sobie zażyczyła, no to pierwsze, co robimy, to nie wchodzimy na przykład w odbijanie piłeczki, czy ja to dobrze zrobiłam, czy ja nie wiem, marchewkę ugotowałam źle, czy dobrze, tylko zaznaczamy hello, to jest pierwsza sztafeta. Nie sztafeta, a sztacheta. To jest pierwszy szczebelek. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie krzycz na mnie. Jeżeli będziesz tak na mnie krzyczał, wyjdę z tej rozmowy. Nasza rozmowa teraz się zakończy. I mamy postawioną granicę. Tylko nie oczekujmy, że ta granica się utrzyma, że cały płotek to jest jeden szczebelek. To nie jest jeszcze płotek. Muszą zaistnieć powtórki. Konsekwencja to, że pojawią się następne sztachety i to, że one będą w równiutkim rządku. Czyli to oznacza, że nie rezygnujesz, no dobra, to tutaj zrobię wyjątek i się krok w tył, gdzieś tam pójdę, ustąpię, a tutaj inaczej i ten płotek będzie takim właściwie slalomem, a nie równą linią. A przez równą linię mam na myśli to, że tak jak uważasz, tak obstawiasz przy swoim. Tak jesteś ze sobą i grasz ze sobą do jednej bramki. Konsekwentnie. To nie muszą być gigantyczne granice, ale jakiekolwiek. W ten sposób się uczysz ty je stawiać, a uczysz drugą stronę słuchać. W ogóle uczysz obcowania z kimś, czyli z tobą, na trochę innych zasadach. Uczysz drugą stronę tego, że ty nie zawsze milczysz. Uczysz drugą stronę tego, że ciebie też trzeba posłuchać, a nie tylko na ciebie krzyczeć. I te granice mogą tak wyglądać, jak tutaj podałam w przykładzie, ale one mogą wyglądać bardzo różnie, w bardzo różny sposób, czy to komunikacyjnie, czy emocjonalnie, czy fizycznie, po prostu fizycznie ograniczamy kontakt i to też stawiamy granice w postaci po prostu zamkniętych drzwi, ale ją stawiamy. Punkt numer 2. Ograniczanie kontaktu. Podczas gdy zerwanie kontaktu nie wchodzi w rachubę, być może to, co się uda tobie uzyskać, to jest to, żeby ten kontakt minimalizować. Czyli nie trzeba wchodzić w każdą interakcję. Nie trzeba odbierać każdego telefonu, nie trzeba każdej rozmowy tak długo przeprowadzać, jak druga strona sobie tego życzy. Czyli skracamy, czyli wycofujemy się i to jest strategiczne wycofywanie, które ma na celu ochronę twojej energii. Gdzieś takim bardzo skrajnym podejściem, zwłaszcza w relacjach z osobami bardzo manipulującymi, bardzo toksycznymi i w właśnie temacie ograniczania kontaktu jest przyjęcie metody szarej skały, o której mówiłam w ogóle w innym filmie i tam wszystko jest opisane co, gdzie i jak.
Natomiast tylko pokrótce powiem, że polega ona na tym, że stajesz się taką szarą skałą dla tej osoby, czyli okej, nawet jesteś, nawet przyjdziesz i ugotujesz ten obiad tej drugiej stronie, ale nie pokazujesz siebie, nie ujawniasz siebie, tylko stajesz się dla tej drugiej strony kimś nudnym, nieatrakcyjnym, kimś, na kim bardzo trudno jest się jakby doczepić i uczepić po to, żeby ci dokuczyć. Więc to też jest jeden z takich już mocniejszych sposobów minimalizowania kontaktu. Niekiedy to jest też sposób na stawianie granic. Kolejny punkt. Zarządzanie własnymi emocjami przed, w trakcie i po interakcji. Jeżeli jedziesz na oparach, jeżeli wszystko ciebie męczy i ta relacja cię męczy, jeszcze wchodzisz w nią, to i nie zatrzymujesz się, może tak, i nie zatrzymujesz się po to, żeby zatankować swój bak, zadbać o swój samochodzik, to nie oczekuj, że te interakcje będą jakkolwiek do zniesienia, jeżeli ty po prostu nie masz energii. Ty po prostu nie masz energii, jesteś zmęczony, zmęczona, a dodatkowo wystawiasz się na działanie bardzo męczącego czynnika, czyli tej relacji. No więc coś, co pozostaje pod twoim wpływem i kontrolą, to jest zadbanie o siebie przed, w trakcie i po takiej interakcji. To wszystko jest do owinięcia w taki przytulny, ciepły koc, jeżeli chodzi o siebie i swoje emocje i swój stan, po to, żeby ten kontakt, tą interakcję przejść lepiej, silniej, bardziej konstruktywnie. Czyli przed. Jeżeli wiesz, że nie wiem, na przykład spotykasz się na jakiejś okazji albo regularnie się spotykasz z taką osobą i to jest do przewidzenia kiedy, to przygotuj się na to. Dzień przed albo w ten sam dzień nie bierz na głowę 50 innych spraw, ponieważ ta jedna będzie dla ciebie wyczerpująca. Specjalnie zadbaj o dosłownie podstawy, czyli sen, pożywienie, dotlenienie, ruch. Pomóż swojemu ciału przygotować się na coś, co jest wymagające. Podobnie w trakcie takiej interakcji monitoruj, jak się czujesz, co się dzieje w tobie i mów stop, tak, time out robimy, wychodzisz, muszę na chwilę odetchnąć, wychodzę, rzucam wszystko, idę, nie wiem, na balkon, na dwór, oddychasz spokojnie, próbujesz się ugruntować, wrócić do siebie podczas tego spotkania. I zauważ, dlatego mówiłam w punkcie pierwszym o stawianiu granic, bo żeby to zaistniało, to trzeba powiedzieć komuś stop, robimy tutaj przerwę i to już jest granica. To już jest jedna z granic. No i oczywiście po takiej interakcji wracasz do domu i nie rzucasz się w wir kolejnych wielu trudności, problemów, spraw, obowiązków, tylko po pierwsze idziesz do siebie i dbasz o siebie. Regenerujesz swoje własne siły. Oczywiście na sposób, na jaki akurat ty to robisz i na który u ciebie to najlepiej działa. Dodajesz sobie energii. O tym też były inne filmy. Po co sięgnąć, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą wrażliwszą. Są sposoby, żeby siebie wyregulować. I po takiej interakcji pierwsze, co robisz, to właśnie zajmujesz się tym. Odpuszczanie potrzeby zrozumienia i akceptacji z ich strony. Niektórzy ludzie ciebie nigdy nie zrozumieją i nie zaakceptują twoich wyborów, twojego stylu życia, sposobu myślenia. Tak po prostu jest. Zastanów się, czy przypadkiem w tych relacjach gdzieś tego nie oczekujesz. Gdzieś nie pytasz o jakieś pozwolenie, nie czekasz być może na jakąś aprobatę, na jakieś zrozumienie ciebie. Jeżeli tak jest, to znaczy, że wydatkujesz ogromną ilość energii. Poza tym zasilasz ewentualne niezdrowe zachowania, wręcz zapraszasz do tego drugą stronę, a to do ciebie wraca pod postacią wielkich rozczarowań, żalu, pretensji, złości. I jesteśmy w błędnym kole. Żeby się z tego wyrwać, warto zaakceptować fakt, że ta osoba, bardzo możliwe,
że ciągle jest ze mnie niezadowolona, nie udziela mi zielonego światła, a ja ciągle się o to staram. Czy się staram prośbą, czy się staram groźbą? To tak czy siak to procentuje tym, że coraz gorzej się czujesz. A ta cała wymiana się robi coraz bardziej toksyczna. Dlatego warto się przybliżyć do myśli, okej, on mnie nie akceptuje. Ona nie udziela mi zielonego światła na to, kim jestem w ogóle. Tak może być. Przyjmuję to do wiadomości i nie staram się już jej przekonać. Mam innych ludzi, których przekonałam do siebie, ale tutaj akurat nie. I to jest okej. Dam radę. To wnosi bardzo duży spokój, ponieważ przede wszystkim oszczędza twoją energię, która do tej pory była wydatkowana na to, żeby uzyskać tą aprobatę, pozwolenie, jakieś pogłaskanie po głowie. Nie tędy droga. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten punkt jest duży. To jest jeszcze w porównaniu, nie w porównaniu, jeszcze w połączeniu z poprzednimi to naprawdę może być bardzo dużo, więc dlatego tutaj robimy przerwę i powiem ci tak. Jeżeli to jest za mało jeden film, zostawię ci wiele w opisie tego odcinka. Znajdziesz dosłownie krok za krokiem, jakie jeszcze filmy uznałam, że dobrze jest, żebyś obejrzał lub obejrzała. Dodatkowo w mojej ofercie są spotkania 1 na 1, konsultacje, jeżeli potrzebujesz pogadać na ten temat w takim skupieniu na tobie, na indywidualnym twoim przypadku, zapraszam. Jeżeli chodzi o w ogóle dawanie sobie spokoju, zapraszam do newslettera. Raz w tygodniu tego typu pomocne treści, to jest coś, co piszę, wysyłam w niedzielę wieczorem. Depersonalizacja, czyli nie bierz tego tak bardzo do siebie. Zachowania trudnych ludzi, w ogóle zachowania ludzi, o wiele więcej mówią o nich, to jest jakby ich wizytówka, niż o tobie. Dlatego dobrze jest oddzielić, tu jest moje, tu jest jego. Tu są moje emocje, to są jego emocje. To jest mój problem, a to nie jest mój problem, to jest tylko i wyłącznie jego problem. Takie rozdzielenie, gdzie jesteś ty, gdzie są inni ludzie, bardzo pomaga zyskać dystans do tego, żeby nie brać ich zachowania tak mocno do siebie. Ich reakcji, że koniecznie to jest skierowane tylko i wyłącznie na ciebie i że to dotyczy ciebie. Bardzo mocno ich definiuje, a nie ciebie. O wiele mocniej. Warto dostrzec to rozróżnienie. O tym, jak nie brać różnych rzeczy do siebie, to też był oddzielny film. Buduj swój system ochronny. To jest tak, że my jesteśmy ranieni w relacjach, ale i także leczymy się z tych ran w relacjach także. Dlatego jeżeli masz trudną osobę, z którą nie unikniesz kontaktu, to musi być jakaś przeciwwaga. Musi to zaistnieć. To nie może być twoje środowisko społeczne w 100%, wypełnione tą jedną osobą albo 2, które są bardzo trudne. Dlatego musi być odskocznia i to jest system ochronny. Możesz to potraktować jako swój system ochronny. To jest ta przestrzeń, w której będziesz podładowywać swoje bateryjki, bo relacja z trudnymi osobami, których nie dasz rady uniknąć, wyczerpuje je. Pożera dużą ilość energii, dlatego trzeba się gdzieś do tego kontaktu podłączyć, żeby sobie podładować tą energię. Takim kontaktem jest właśnie twój system społeczny, ochronny, czyli relacje z innymi ludźmi, które nie są tak trudne. Może nie są idealne, to nie są może jacyś najlepsi, na świecie idealni przyjaciele, ale nie muszą być. Tylko po prostu relacje, w których już jest łatwiej, w których jest zdrowiej, w których jest bardziej swobodnie, a ty się nie musisz tak mocno napinać. Sam fakt, że już się nie napinasz, świadczy o tym, że ładujesz swoje bateryjki. To musi zaistnieć. I na koniec praktykuj współczucie dla siebie i czasem dla nich. Współczucie to jest taki czynnik, który może tutaj wiele dobrego zrobić. Po pierwsze, dla siebie, współczucie dla siebie.
Jesteś w trudnej sytuacji. Potrzebujesz wsparcia. Ostatnie, czego potrzebujesz, to jest samokrytyka i samobiczowanie. Naprawdę ostatnie. A zatem zainteresuj się czymś takim jak samowspółczucie, autoempatia. Spróbuj siebie zrozumieć. Spróbuj w sobie zobaczyć człowieka, który się stara, który zmaga się z czymś trudnym. On naprawdę nie potrzebuje żeby go krytykować, wypominać mu jakieś błędy. On potrzebuje wsparcia. W pierwszej linii reakcje, wspierające lub niewspierające, pochodzą z naszej własnej głowy. Więc współczucie dla siebie to jest coś, co jest super kluczowe. Ale i także warto jest, i tutaj ostrożnie, ale warto współczucie też być może nakierować na tą drugą stronę. Mówię ostrożnie i być może nie zmuszaj się do tego. Nie ma nic dobrego z wymuszonej empatii i wymuszonego wybaczania. Nie spiesz się do tego, to nie o to chodzi. Ale zrozumienie czyjejś sytuacji, chociażby tego, skąd wypływa jad tej osoby albo ta złośliwość, może coś wnieść. Nie mówię, że diametralnie wszystko przewrócić do góry nogami, ale może będzie jednym czynnikiem, jednym z wielu, które pomogą ci nie tracić tak dużo energii i nie tracić siebie. Dlaczego ostrożnie? Dlatego, że to nie może być usprawiedliwieniem krzywd, które ty doznajesz ze strony tej osoby. Na przykład dlatego, bo ona miała ciężko. To nie tak działa. To jest tylko i wyłącznie pewien odruch zrozumienia sytuacji danej osoby i faktu, że najczęściej ci, którzy nas ranią, zostali już kiedyś zranieni. I to jest ta kwestia pomocna. Natomiast nie przeciągajmy struny do momentu, no to niech dalej mnie rani, bo ona miała ciężko. O tym był zupełnie osobny film. Jeżeli gdzieś się znajdujesz, siebie łapiesz na takim tłumaczeniu i usprawiedliwianiu czyjejś krzywdzącej i przemocowej postawy, nie tędy droga, nie o tym mówię. Ale ogólnie rzecz biorąc, współczucie, no to jest czynnik, który może bardzo dużo dobrego zdziałać. Kluczowy wniosek. Nie masz kontroli nad inną osobą, ale masz kontrolę nad tym, jak siebie potraktujesz, gdzie i kiedy i w jaki sposób postawisz granice i jak ich będziesz pilnować. Masz na to wpływ, z jakim stanem zatankowania energii wchodzisz w daną relację i jak sobą się opiekujesz po takim wyczerpującym kontakcie. Na to wszystko masz wpływ, a to naprawdę zmienia zasady tej gry. Na lepsze. Jeżeli cokolwiek z tego filmu ci się przydało, czy spodobało w jakikolwiek sposób, daj mi kciuka w górę, żebym o tym wiedziała, że tak się stało. Jeżeli masz ochotę, podziel się w komentarzu, co to takiego jest. Być może masz swój własny patent na to, jak postępować z trudniejszymi relacjami. Podziel się, będziemy się od siebie uczyć. I każde kliknięcie, każda subskrypcja, tutaj te kliknięcie, jakieś łapki w górę itp. To jest wsparcie tego kanału, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. To jest wsparcie mnie, tego co robię. Podobnie jak wielkie dzięki wszystkim innym wspierającym. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.